Bonjour tout le monde! Dzisiaj zabiorę Was na mini wycieczkę po dzielnicy łacińskiej, jednej z najbardziej klimatycznych dzielnic Paryża. Jeśli planujecie wycieczkę do tej właśnie dzielnicy, to polecam Wam skorzystanie z autobusu miejskiego. Widoki po drodze są po prostu nieziemskie. Wizytę w dzielnicy łacińskiej warto rozpocząć od odwiedzenia tutejszych antykwariatów. Jest ich tutaj całkiem sporo. Osobiście polecam Buliniera. To jeden z najstarszych antykwariatów. Jego początki sięgają już XIX wieku. Wybór książek jest przeogromny, a ceny bardzo przystępne. Najtańsze książki można tu kupić już za 30–40 centów. Zaledwie parę kroków dalej znajduje się również warte odwiedzenia Muzeum Cluny, dawne opactwo i gallo-rzymskie termy. Muzeum posiada w swoich kolekcjach unikatowe eksponaty z czasów średniowiecza. Po zwiedzaniu można odpocząć w ogrodach muzeum, urządzonych na modelu średniowiecznym oczywiście. Dzielnica łacińska jest po prostu przepełniona historią. Jak zobaczycie, w dalszej części filmu jest ona dosłownie naszpikowana zabytkami. W dzielnicy łacińskiej warto też rzucić okiem na asortyment vintage shopów lub potocznie mówiąc lumpeksów. Jest ich tutaj cała masa. Dzielnica łacińska to przede wszystkim dzielnica nauki. Niegdyś wspólnym językiem nauki była łacina, stąd też wzięła się właśnie nazwa dzielnicy. Będąc tutaj oczywiście nie można zapomnieć o Sorbonie. Na terenie kompleksu znajduje się kaplica, w której po śmierci spoczął sam kardynał Richelieu. To przepiękne miejsce jest przepełnione małymi, uroczymi knajpkami i niewielkimi księgarniami, często specjalizującymi się w konkretnych dziedzinach nauki. I tutaj taka mała ciekawostka, nim Sorbona została nazwana Sorboną, naprawdę wieki temu, w czasach średniowiecza, w Paryżu działał Uniwersytet Paryski i był to jeden z najstarszych i jeden z najbardziej prestiżowych na naszym kontynencie. Miejsce, którego absolutnie nie można pominąć zwiedzając dzielnicę łacińską, to wzgórze świętej Genowefy, patronki Paryża. Czuć tutaj zapach historii. Znajduje się tutaj Panteon, dawniej kilkukrotnie kościół, mauzoleum, a obecnie całkowicie świeckie miejsce spoczynku osób zasłużonych dla Francji. Spoczęli tutaj m.in. Jan Jakub Rousseau, Voltaire, Émile Zola czy Maria Skłodowska-Curie, pochowana tutaj zresztą jako pierwsza kobieta. No i całkiem niedawno uroczyście przeniesiono tutaj Josephine Baker i Misaka Manoukiana. Kolejnym ciekawym zabytkiem jest Biblioteka Świętej Genowefy, jednocześnie biblioteka uniwersytecka i publiczna. Posiada w swoich zbiorach ponad 2 miliony starodawnych rękopisów i unikatowych opracowań naukowych. Te mury pamiętają takich wielkich ludzi jak Erasm z Rotterdamu, Jan Kalwin czy Ignacy Loyola.
No i nawet tutaj nie mogło zabraknąć Picarda, ukochanego przez Paryżan sklepu z mrożonkami. Będąc na wzgórzu Świętej Genowefy, warto zwrócić uwagę na kościół Świętego Szczepana ze wzgórza. Znajdują się tutaj relikwie Świętej Genowefy, patronki Paryża. Spoczęli też tutaj tacy wielcy Francuzi jak Jean Racine i Blaise Pascal oraz dwóch studentów z Polski, Mikołaj Uchrowiecki i Jerzy Polemicki. W 1997 roku podczas Światowych Dni Młodzieży papież Jan Paweł II odmówił tutaj mszę. Polskich akcentów w Paryżu nigdy nie za wiele. Kościół Świętego Szczepana ze wzgórza to jedyny w Paryżu kościół, gdzie zachowało się lektorium. Niedaleko kościoła znajduje się całkiem klimatyczny pub, który pewnie wieczorami jest pełen studentów. Jako że znajdujemy się w dzielnicy nauki, znajduje się tutaj wiele prestiżowych szkół, głównie liceów, jak na przykład Liceum Henryka IV czy Liceum Ludwika Wielkiego. Praktycznie wszystkie ulokowane w przepięknych, przesiąkniętych historią budynkach. Będąc tutaj, warto przespacerować się po wąskich, klimatycznych uliczkach i zaułkach rodem z dawnych czasów, pełnych księgarni, knajpek, butików czy pracowni. Te uliczki tutaj kojarzą mi się z François Villonem, autorem Wielkiego Testamentu, który w średniowieczu za dnia pilnie studiował na Sorbonie, a wieczorami rozbijał się po takich klimatycznych knajpach, które wtedy pewnie wcale klimatyczne nie były. Wrażenie robi też kompleks Collège de France, koleż utworzony niegdyś, by zapewnić studentom edukację bez cenzury, niezależnie od stronnictwa i dogmatyzmu Sorbony, i oczywiście Collège de France działa po dziś dzień. W dzielnicy łacińskiej działa też kilka sklepów z figurkami i gadżetami z filmów i seriali. Fani mangi, anime, Disneya, Marvela czy Harry'ego Pottera mają w czym wybierać. Pełno tutaj budynków z duszą, często mających dzisiaj inne przeznaczenie niż pierwotnie miało to miejsce. Nieco dalej warto zawiesić oko na średniowiecznym kościele świętego Juliana Szpitalnika i przysiąść sobie pod 300-letnią robinią, drugim najstarszym w Paryżu drzewem. Całkiem sporo tutaj w okolicy kościołów i mają się one całkiem dobrze swoją drogą, ale takie właśnie są korzenie Paryża. Wieki temu było tutaj pełno opactw i klasztorów, po których zostało zresztą wiele pamiątek.
Spore tłumy w okolicy przyciąga też znajdująca się rzut beretem od katedry Notre Dame klimatyczna księgarnia Shakespeare Company, specjalizująca się w literaturze anglofońskiej. Zakupić można tutaj zarówno książki nowe, jak i używane. A tutaj mamy dosyć ciekawy sklepik z produktami medycyny klasztornej. I całkiem ciekawa uliczna biblioteczka. Spacerując bulwarem Saint-Germain, warto zajrzeć do jednej z najlepszych piekarni w mieście. W 2018 roku Moulin d'Isabelle zwyciężył w konkursie na najlepszego croissanta w Paryżu i regionie. Jak widać, do tej pory klientów nie brakuje. A tutaj mamy siedzibę wydawnictwa Erol. Również nabyć można tutaj książki zarówno nowe, jak i używane. Te drugie oczywiście w bardzo przystępnych cenach. I zobaczcie, tych straganów tutaj nawet nikt nie pilnuje. Kiedy pogoda sprzyja, warto wybrać się do ogrodów luksemburskich. Ta ogromna przestrzeń zielona w sercu dzielnicy łacińskiej w słoneczne dni przyciąga zarówno studentów, jak i zmęczonych turystów. No i jeszcze niedawno jego urokami delektowali się wielcy poeci jak Verlaine czy Baudelaire. W położonym na jego terenie Pałacu Luksemburskim swoją siedzibę ma francuski Senat. Uwagę spacerowiczów przyciąga zarówno zbiornik wonny z fontanną na środku parku, jak i liczne rzeźby porozrzucane po całym parku. Znaleźć tutaj można m.in. popiersie Fryderyka Chopina, a nawet statuę wolności.
Na terenie parku działa też teatr marionetek, tak zwany guignol, który przyciąga tłumy paryskich dzieciaków. Ale największe tłumy przyciąga chyba zabytkowa, ogromna fontanna Medyceuszy, która jest niepisanym symbolem parku. Fontanna powstała w XVII wieku na zlecenie Marii Medycejskiej, wdowy po królu Henryku IV. Fontannę wielokrotnie modyfikowano, a nawet przeniesiono w inne miejsce. No dobrze, na dzisiaj to już koniec wycieczki po dzielnicy łacińskiej. Nie jest to ostatnia taka wycieczka, bo w dzielnicy łacińskiej znajduje się jeszcze wiele perełek, które warto zobaczyć, a o których często nie wspomina się nawet w przewodnikach. Ja zresztą dzielnicę łacińską bardzo lubię. Bardzo lubię ten stary, historyczny Paryż, więc z wielką przyjemnością jeszcze się tutaj wybiorę i pokażę Wam co nieco. No a wy dajcie koniecznie znać, czy kiedykolwiek w dzielnicy łacińskiej byliście, co podobało Wam się najbardziej. No i mówię Wam do zobaczenia w kolejnym odcinku z Paryża. A bientôt!